Witajcie zatem w kolejnym materiale na kanale Tutaj Polska z Titan Questa 2 i moi drodzy, dzisiaj pora na prezentację kolejnego wczesnego buildu w formie Early Accessu i jest to, moi drodzy, połączenie mistrzostwa łotrostwa z wojną pod łucznika, trującego łucznika, który się specjalizuje przede wszystkim w szybkich seriach ataków i też atakach obszarowych z łuku. Także bez przedłużania zaczynajmy i jak wspomniałem, jest to faktycznie połączenie obu mistrzostw, ponieważ tutaj jednak wojna ma spory, o dziwo, nacisk, wykorzystanie właśnie obrażeń z łuku i w takim razie może sobie zaczniemy od wojny, gdzie jednak ważniejszym potem będzie to mistrzostwo łotrostwa. W takim razie od początku, moi drodzy, mamy barrage, bardzo ważny skill, ten skill praktycznie główny, który wykonuje serię szybkich ataków. Jeśli chodzi o jego modyfikatory, to mamy przede wszystkim więcej naszych pocisków, które również mają większą prędkość. Oprócz tego mamy modyfikator od obrażeń oraz możliwość nakładania większych efektów. No i też faktycznie jest tych ataków więcej i barrage jest skillem mega mocnym, który naprawdę robi robotę i jest skillem praktycznie tym głównym, podstawowym w tym przypadku. Natomiast też ten skill wymaga dużo many, dużo energii i jest to też pewien aspekt tego buildu dosyć ważny. Następnie, moi drodzy, mamy drugi bardzo ważny skill, jeśli chodzi o walkę z łuku z mistrzostwa wojny i jest to właśnie deszcz strzał, który, jeśli chodzi o jego modyfikatory, to na przykład ma overwhelm, które po prostu po naładowaniu zadaje większy damage z tego właśnie skilla. Oprócz tego też mamy modyfikator Downboard, który zwiększa ilość fal, natomiast fale są trochę mniejsze, jeśli chodzi o damage, ale po prostu ich jest znacznie więcej. No i też możliwość nakładania i też fakt, że obrażenia w czasie są tutaj większe. I, moi drodzy, deszcz strzał wygląda w ten oto sposób. Mamy kilka fal więcej. Sporo tego jest. Jeśli mamy grupkę wrogów, to naprawdę fajnie to ich może kiereszować. Oprócz tego mamy, moi drodzy, aurę, która jest bardzo ważna, ponieważ ta aura, moi drodzy, nam tutaj daje regenerację energii, a również konserwację, sprawia, że ta aura wymaga mniej many, energii i dzięki temu po prostu mamy znacznie szybszy mana regen, co jest bardzo ważne w przypadku tego buildu. Jeśli chodzi o jego pasywki, bardzo proste, attack speed, damage with weapon attack, mega proste, projectile speed, więc po prostu prędkość i siła pocisków i też, moi drodzy, HP regen tu się też po prostu przyda. Natomiast Rogue to mistrzostwo w teorii ważniejsze, bo gramy pod truciznę i faktycznie preparation, przygotowanie jest pod truciznę i, moi drodzy, modyfikatorami jest możliwość po prostu tego, że obrażenia od trucizny są większe, oczywiście kosztem większej many, ale konserwacja również zmniejsza wymaganą manę, a dodatkowo mamy, moi drodzy, tutaj modyfikator, który zwiększa prędkość postaci, co jest bardzo ważne i dzięki temu postać jest faktycznie trochę mobilniejsza i znacznie przyjemniej się w to gra. I, moi drodzy, preparation sprawia, że nakładamy, moi drodzy, różne ataki trujące, również te w czasie, co wzmacnia się właśnie w barrage i Rain of Arrows, czyli, moi drodzy, wszelka plaga, wszelka trucizna również w czasie nakładana z tej broni, również właśnie nakłada się na te oto skille. No i to działa naprawdę świetnie. Oprócz tego, moi drodzy, mamy pasywki pod zwiększony damage, attack speed, poison damage, plague chance, czyli po prostu możliwość nakładania tych obrażeń w czasie. Również, moi drodzy, mamy możliwość tutaj atakowania Markiem Śmierci, który w sumie też warto wspomnieć, ponieważ właśnie jest tutaj on w tym momencie. Tutaj jest to skill, który możemy kojarzyć z mistrzostwa łowów, czyli po prostu wróg naznaczony tym efektem jest osłabiony i ma po prostu przyjmuje większe obrażenia, a jego modyfikatorami są takie od trucizny, czyli Poison Burst, czyli po prostu gdy nasz wróg dostaje obrażenia, to wybucha, jakby płonie w nim trucizna, a również ta trucizna może kumulować się i wybuchać w momencie śmierci naszego wroga, co również zaraża innych wrogów obok. Także Mark for Death działa jeszcze lepiej właśnie pod obrażenia od trucizny w tym przypadku. No i faktycznie ta pasywka również po prostu zwiększa zadawane obrażenia wrogom, którzy mają tą właśnie pasywkę, a modyfikator przy okazji tego zwiększa możliwość obrażeń krytycznych na wrogach, którzy mają właśnie nałożony ten znak śmierci, czyli z Titan Quest 1, tłumacząc, że tak powiem,
obserwację zwierzyny z Mistrzostwa Łowów. No i też leciutko zaczęliśmy po prostu tutaj, zacząłem kolejny pasyfkę obrażeń broni. Spoko. Jeśli chodzi o core skille, praktycznie tutaj nic nie zmieniłem. Myślę, że na przyszłość można zmienić dodge, żeby był jeszcze bardziej ciekawy, ale generalnie poziom 27 nie jest niski, jest w sam raz i jakby react, cała zawartość jest zrobiona naprawdę bardzo szybko w sumie tą postacią i nie ma ona żadnego problemu, jeśli chodzi o wrogów, przeciwników, atrybuty. No to oczywiście mam tutaj nacisk na agility, trochę mightu i też czasem vigor też się przyda, ale agility jest najważniejsze, jeśli chodzi o tą postać. Jeśli chodzi o ekwipunek, tutaj oczywiście starałem się w przypadku budków mieć movement speed aż 15%, co jest mega ważne, odporności również się przydadzą. Jeśli chodzi o capture, to regeneracja energii jest bardzo ważna, trochę życia, na ramienniki to możliwość nakładania obrażeń krytycznych, odporności, tutaj mamy również więcej HP, HP regen, odporności. W przypadku łuku mamy, moi drodzy, oczywiście attack speed, poison, damage, vitality damage, bardzo ważne jeśli chodzi o to. Naszyjnik, no to energia, mega ważna, odporności, również energia, zwiększone element chance, czyli po prostu te obrażenia w czasie. No i moi drodzy, tak to właśnie wygląda w tym przypadku. Bardzo prosty, szybki build, który bardzo szybko udało się skleić, jeśli chodzi o to. No i teraz zobaczycie oczywiście dawkę gameplayu, a ja was zachęcam do sprawdzenia innych materiałów na kanale Z Titan Quest 2. Trzymajcie się!